Najsilniejsza kategoria, która też najwięcej waży, jeśli chodzi o wolumen sprzedaży, to jest elektronika. To, co jest fascynujące, to, że za każdą rzeczą kupioną lub sprzedaną na Allegro lokalnie kryje się jakaś historia. Jesteśmy jedyną platformą w Polsce dla okazjonalnych sprzedających i kupujących, która organizuje tyle akcji promocyjnych i kampanii. Giełda rolna to jest miejsce, które łączy rolników z innymi rolnikami, ale jest to także miejsce, które łączy rolników z bezpośrednio osobami, które są zainteresowane zdrowymi produktami spożywczymi. Jakie rozwiązania i projekty biznesowe wdrażamy w Allegro? Jakich ekspertów, narzędzi i procesów potrzebujemy, aby te rezultaty osiągnąć? Cześć! To jest Allegro Podcast, a ja nazywam się Krzysztof Palfner i wspólnie z naszym zespołem porozmawiamy o tym, dlaczego dobrze tu być. Kupowanie rzeczy z drugiej ręki staje się coraz bardziej popularne. Zmniejszamy dzięki temu produkcję odpadów oraz swój ślad węglowy, co jest zdecydowanie korzystne dla naszej planety. A jak sprzedawać i kupować na Allegro lokalnie? O to zapytałem moje dzisiejsze gościnie, Joannę Skowrońską oraz Elizę Goździewicz. Cześć dziewczyny. Cześć. Hej, Miło cześć. was widzieć. Ciebie również. Słuchajcie, na początek poproszę was, żebyście się przedstawiły, opowiedziały o swoich stanowiskach, rolach w Allegro. Eliza Goździewicz, Business Unit Manager w Allegro lokalnie. Pracuję w Allegro od ponad roku i od początku w Allegro lokalnie odpowiadam za wyniki biznesowe Allegro lokalnie. To jeszcze poproszę ciebie, Asiu. Joanna Skowrońska, Business Development Manager. Odpowiadam za rozwój Allegro lokalnie już od ponad 3 lat. Super. To pierwsze moje pytanie, kto stoi za Allegro lokalnie? Chciałbym, żebyście opowiedziały naszym słuchaczom, na czym polega wasza rola i jak wygląda struktura zespołu, no i wasza zawodowa codzienność ogólnie. Nasz zespół to łącznie 43 osoby o różnym doświadczeniu, kompetencjach. To są zarówno ludzie po startupach, to są ludzie też z doświadczeniem w korporacjach. Mamy nawet jednego nauczyciela akademickiego, także bardzo różnorodny zespół, ale mega zgrany. Mamy kilka obszarów, jesteśmy podzieleni na zespół commerce, czyli ten zespół, który odpowiada za rozwój biznesu. I to jest zaledwie kilka osób. To jest taki 7-osobowy team, także jesteśmy bardzo lean, myślę. Utrzymanie i rozwój technologii. Tutaj mamy kilku PM-ów i oczywiście deweloperów, analitycy i UX-owcy. Dodatkowo jest jeszcze zespół odpowiedzialny za ogłoszenia. To są ogłoszenia sprzedaży samochodów i nieruchomości. Głównie jesteśmy w Poznaniu i w Warszawie, ale tak naprawdę można znaleźć nas w całej Polsce, w różnych miastach. Nasza codzienność, pytałeś, jak pracujemy. Przede wszystkim to są rozkminki, jak dalej rozwinąć biznes, jeszcze bardziej go wyskalować, jak pozyskać nowych użytkowników, jak rozwinąć produkt, dostosować go do potrzeb naszych użytkowników. Jeśli jesteśmy zainteresowani tym, żeby być numerem 1 na rynku, to musimy mieć oczywiście na koniec najlepszy produkt. I cały czas nad tym pracujemy, optymalizujemy, dodajemy nowe funkcjonalności. To jest praca na roadmapie, ale także dostosowanie do tego całego trade planu, akcji marketingowych, promocyjnych. To wszystko musi się wspinać i jesteśmy marketplace'em horyzontalnym. W związku z tym tam jest mnóstwo rozkminek dotyczących tego, jaka jest sezonowość sprzedaży i zakupu danych produktów. I my tę sezonowość cały czas obserwujemy, grzebiemy w danych, podpowiadamy naszym użytkownikom, kiedy co najlepiej sprzedawać, żeby dalej pobudzić tę sprzedaż w Allegro lokalnie. Wspomniałaś już o startupie i chciałem zapytać, ponieważ Allegro lokalnie to jest projekt, który dawniej był kojarzony jako startup i czy to stwierdzenie jest wciąż aktualne? Biznesowo już nie. Samo Allegro lokalnie jest dochodowym, dość stabilnym biznesem i już zweryfikowanym rynkowo. Jesteśmy w tej chwili już drugim największym marketplace'em C2C. Ale oczywiście mamy takie jeszcze DNA w sobie, takich startupowców i na co dzień pracujemy w takim rytmie. I to dotyczy zarówno tempa naszej pracy, tego w jaki sposób weryfikujemy nasze hipotezy, jak duże są nasze zespoły. I to nam się po prostu sprawdza, także lubimy tak o sobie jeszcze myśleć nadal. Asia, chcesz coś dodać? Jasne. Chciałabym tutaj powiedzieć, że nadal jesteśmy relatywnie małym zespołem zwinnym, który może bardzo szybko wdrażać swoje pomysły w życie.
i jednocześnie mamy takie nadal myślenie innowacyjne i chcemy rozwijać się dalej, mamy mnóstwo pomysłów. Super, jasne. Handel z rzeczami z drugiej ręki staje się coraz bardziej popularny. Myślę, że pandemia też miała wpływ na ten proces, przyspieszyła nieco ten proces. Kupując używane przedmioty, zmniejszamy też produkcję odpadów, co jest oczywiście bardzo korzystne dla naszej planety. Jak wy się na to zapatrujecie? Czy możemy tutaj mówić o pewnych trendach w kwestii zakupu produktów z drugiej ręki? Czy to się zmienia na przestrzeni lat? Jak to wygląda też w zależności od trwającego okresu w ciągu roku? Czy te okresy też się różnią między sobą? Pandemia na pewno wzmocniła ten trend. Ludzie zamknięci przez jakiś czas w domach zaczęli się rozglądać i upiększać swoją przestrzeń, a przede wszystkim zastanawiać się, po co ja mam tyle rzeczy, mogę coś z nimi zrobić. I to nauczyło ludzi właśnie tego cyklu sprzedaży, że kupuję na przykład na Allegro, ale w pewnym momencie się pojawia potrzeba, żeby także jakichś rzeczy się pozbyć, bo one już nie są gdzieś tam w użyciu, nie? I oprócz tego, że chcę sobie trochę zarobić, no to przede wszystkim to, co przebija w tych wypowiedziach tych osób, które często to robią, często sprzedają, to jest taka satysfakcja. Oni się czują tacy bardzo gospodarni, zaradni życiowo, ale to też daje im taki impuls do kupowania, no bo pojawia się jakaś dodatkowa gotówka. Generalnie z wielu badań, które przeprowadziliśmy dla Allegro lokalnie wynika, że kupujemy rzeczy z drugiej ręki głównie z 3 powodów. Pierwszy to pewnie najbardziej taki oczywisty, po prostu chcemy kupić coś taniej, nie? Na przykład interesuje mnie jakaś elektronika, jakiś nowy smartfon, ale na przykład nie mam na to środków, żeby kupić nowy, no to jest taki oczywisty krok, poszukam czegoś fajnego, używanego, może będzie w całkiem niezłym stanie, no taki niedraśnięty, dobrze gdzieś tam użytkowany i mogę się cieszyć tymi funkcjami tak samo. I to jest taki właśnie najczęstszy powód, dlaczego ludzie decydują się na takie zakupy. My nawet widzimy takie trendy, że na przykład jak ceny, załóżmy, nowych iPhone'ów mocno skaczą w danym roku, pojawia się jakiś nowy model i ta cena jest wyższa niż ludzie oczekiwali, że będzie, to natychmiast skokowo wzrastają nam wizyty właśnie w tej danej kategorii, podkategorii, no bo ludzie przerzucają się po prostu na używane rzeczy. Myślą sobie, nie, to już nie moja półka cenowa, zostanę przy używanych tym razem, nie? Oprócz tego jest też ten aspekt związany z dbaniem o środowisko, to na pewno. Oczywiście my w Polsce jeszcze się tego uczymy, mam wrażenie. Jeśli spojrzeć na takie badania Europa Zachodnia, no to nieco rzadziej się to pojawia, ale w młodszych pokoleniach no to jest już silny trend. Naprawdę to jest coś, na czym nam zależy i chcemy myśleć o sobie jako takich osobach, które dbają o planetę i starają się tak w sposób zrównoważony żyć. Kolejna grupa kupujących i sprzedających na Allegro lokalnie to są tacy zajawkowicze, pasjonaci, którzy kupują, wymieniają się komiksami, monetami, dziełami sztuki. Generalnie szukają przedmiotów wyjątkowych, perełek, takich, których niekoniecznie są w stanie znaleźć gdziekolwiek indziej. A jaka jest skala? Według badań, które przeprowadziliśmy, już ponad połowa respondentów zadeklarowała, że w ciągu ostatniego roku kupiła przynajmniej jedną rzecz w obiegu wtórnym. Także skala jest już naprawdę imponująca. Pytałeś też, Krzysztof, o pewne trendy i to, czy obserwujemy jakąś zmienność w roku. I oczywiście na Allegro lokalnie widzimy pewnego rodzaju zmiany, w zależności na przykład od pory roku. Wiosną szukamy i kupujemy sprzętu sportowego, rowery, rolki, hulajnogi. Latem do tego dochodzi sprzęt turystyczny, namioty, plecaki. Jesienią wracamy do szkół, czyli podręczniki używane, podręczniki z drugiej ręki. Zmieniamy też garderobę. No a zimą na przykład narty czy opony. Ale to, co warto podkreślić i to, co wyróżnia nasz serwis od innych platform zakupowych, internetowych, to jest to, że cechuje się taką dużą okazjonalnością. I często powód, z jakiego kupujemy czy też sprzedajemy przedmioty swoje, wiąże się z jakimś wydarzeniem w życiu. Na przykład zmieniamy mieszkanie i chcemy sprzedać meble czy rzeczy, które już nam nie będą potrzebne w nowym domu, a jednocześnie chcemy udekorować w jakiś oryginalny sposób nową przestrzeń. Albo powiększy nam się rodzina i chcemy urządzić pokoik dla dziecka, kupić nowe mebelki, ubranka, wózek. Czy też właśnie mamy jakąś nową zajawkę, na przykład interesujemy się grami planszowymi, więc chcemy szybko i tanio powiększyć swoją kolekcję gier planszowych. To, co jest fascynujące, to, że za każdą rzeczą kupioną lub sprzedaną na Allegro lokalnie kryje się jakaś historia.
Mówiłyście już o produktach, o tym, jakie w różnych okresach roku są kupowane czy sprzedawane częściej. Czy możemy tu też jakoś podsumować, czyli powiedzieć o tym, jakie kategorie lub produkty są tymi, których szuka się najczęściej na Allegro lokalnie? Najsilniejsza kategoria, która też najwięcej waży, jeśli chodzi o wolumen sprzedaży, to jest elektronika, a szczególnie smartfony i komputery, sprzęt audio i sprzęt fotograficzny. I to jest zdecydowana większość wyszukiwań. I jeśli chodzi o odzież, no to popularne są przede wszystkim zestawy odzieży dziecięcej. Ludzie po prostu podchodzą do tej sprzedaży na zasadzie, że sprzedaję w wielkim paku, bo moje dziecko wyrosło z danego rozmiaru i rodzice wystawiają po prostu na sprzedaż takie duże zestawy ubrań. Często to są prawdziwe okazje cenowe i markowe rzeczy. Popularne są też książki z drugiej ręki i taka ciekawostka, że w ciągu roku na Allegro lokalnie sprzedaje się ich tyle, że gdybyśmy je ułożyli jedna na drugiej, to miałyby wysokość aż 7 kilometrów. To prawie trzykrotność rysów. Taką kategorią sporą też jest dom i ogród i tam zawiera się naprawdę bardzo dużo rzeczy. Od roślin po różnego rodzaju meble. To jest taka najbardziej pojemna kategoria, ale też duża, istotna dla nas biznesowo. Faktycznie, jak pomyśleć o tych książkach, to czasami ciężko dostać jeszcze książki, które kiedyś wyszły i jedyną opcją jest z drugiej ręki, tak na dobrą sprawę. A czy my odpowiadamy jakoś na te potrzeby, jeżeli chodzi o te produkty, których najwięcej jest, czy kategorie? Jasne, odpowiadamy na te potrzeby naszych użytkowników zarówno na poziomie produktu, jak i organizujemy wiele promocji. Jeśli chodzi o produkt, to mogę podać przykład takiej odpowiedzi na potrzeby sprzedających. Każdy, kto chce sprzedać jakąś rzecz używaną, chce to zrobić szybko, łatwo, bezproblemowo. I taki jest nasz formularz wystawiania. Można wystawić przedmiot nawet w 2 minuty. Ale też na tym formularzu wystawiania podpowiemy Ci, w jakiej cenie wystawić przedmiot, jeśli nie wiesz, jaka cena byłaby atrakcyjna. Jeśli chodzi o kupujących, to z badań wiemy, że jedną z barier jest taka obawa przed kupowaniem przedmiotów z drugiej ręki od prywatnych sprzedających. Czy ten przedmiot na pewno do mnie trafi, czy on będzie w takim stanie, w jakim sprzedający go opisał. No i tutaj odpowiedzią naszą jest program Allegro Protect, czyli zapewniamy bezpieczne zakupy. W przypadku jakichkolwiek problemów jesteśmy w stanie szybko zareagować i też zwrócić pieniądze. Z kolei jeśli chodzi o promocję, to jest taki obszar, za który ja odpowiadam w Allegro lokalnie. Organizujemy na kwartał ponad 30 akcji promocyjnych, marketingowych dla naszych klientów. I robimy to po to, żeby zarówno zakupy, jak i sprzedaż na Allegro lokalnie były korzystne, fajne, przyjemne i łatwe. Od 2019 roku, czyli od powstania Allegro lokalnie, serwis przeszedł wiele zmian. I chciałem porozmawiać teraz o tym, co udało się usprawnić i jakie zmiany wprowadzić na platformie. Tak, to jest zupełnie inny serwis w tej chwili. Przede wszystkim wdrożyliśmy aplikację Allegro lokalnie, która jest zresztą bardzo dobrze oceniana przez użytkowników. W ubiegłym roku wdrożyliśmy na Allegro lokalnie Smarta i to była długo wyczekiwana zmiana, bo generalnie tania i szybka dostawa to kwestia priorytetowa przy zakupach online, już nie mówiąc o zakupach używanych rzeczy, gdzie chcemy postawić na niską cenę. Od niedawna można nadawać paczki bez konieczności drukowania etykiety do unboxów. Super wygodna opcja dla osób, które nie mają w domu drukarki, tak jak ja na przykład. Jesteśmy jedyną platformą w Polsce dla okazjonalnych sprzedających i kupujących, która organizuje tyle akcji promocyjnych i kampanii. To jest już ponad 30 w kwartale i nikt inny tego nie robi na taką skalę jak my. W naszych ogłoszeniach też pojawiły się w ubiegłym roku nieruchomości. Pierwszą taką kategorią ogłoszeniową były samochody. Teraz przyszła kolejna nieruchomości, które z sukcesem są rozwijane przez zespół ogłoszeń. Dobra, to przejdźmy teraz do tematu właśnie projektów. Z projektów kojarzę giełdę rolną czy strefę gamera. Możemy coś więcej o tym powiedzieć? Może też jeszcze jakieś inne projekty? Projekty, o których wspomniałeś, to są projekty, które prowadzi mój zespół, Wymiataczki Promek. Nazwałyśmy się tak dlatego, że organizujemy mnóstwo promocji. Tak jak Eliza powiedziała, jest to ponad 30 w kwartale. Strefa gamera jest to miejsce idealne dla osób, które fascynują się grami. Dla graczy, ponieważ można tam kupić w super cenie przedmioty, sprzęt z drugiej ręki, który się przyda każdej osobie zainteresowanej grami. Są to na przykład fotele gamingowe, elektronika związana z grami, czy w ogóle same gry. Natomiast drugi projekt, o którym wspomniałeś, czyli Giełda Rolna, to jest miejsce, które łączy rolników z innymi rolnikami. Mogą tam od siebie kupić używane maszyny rolnicze, czy wszystko, co jest im potrzebne do codziennej pracy. Ale jest to także miejsce, które łączy rolników z
bezpośrednio osobami, które są zainteresowane zdrowymi produktami spożywczymi. Prosto z pola na stół i warto wspomnieć, że giełdą rolną zainteresowały się media branżowe, rolnicze, ale także technologiczne. Więc te projekty oraz wszystkie inne, które realizujemy, są odpowiedzią na potrzeby naszych użytkowników. Często, jak widzicie, takie bardzo sprecyzowane i konkretne. Okej. Słuchają nas kandydaci do pracy, ale słuchają nas też pracownicy Allegro. Czy możemy też więc wspomnieć trochę o tych programach wewnętrznych, na przykład Lokalsi? Tak, program Lokalsi jest to nowy program, który wystartował dosłownie kilka tygodni temu i jest on skierowany dla wszystkich pracowników Allegro. Tak jak już wspomniałyśmy wcześniej z Elizą, wszystkie nasze projekty, działania opieramy na badaniach. I stwierdziliśmy, że dlaczego by nie zaangażować naszych pracowników do tego, żeby podzielili się z nami feedbackiem na temat funkcjonowania platformy. Dlatego też każdy pracownik ma możliwość wcielenia się w rolę sprzedającego czy kupującego na Allegro lokalnie i ma dostęp do ankiet UX-owych, może też w każdej chwili na bieżąco przekazać nam feedback, co mu się podoba, co by usprawnił. W pierwszej edycji tego programu zgłosiło się prawie 300 pracowników. No i mamy w planach oczywiście uruchomić kolejne zapisy, kolejną edycję programu Lokalsi. Brzmi super. Wiem już, że tych projektów jest dużo i dla naszych kupujących, sprzedających, dla pracowników nawet. Dlatego chciałem was zapytać, jakie plany na przyszłość? Co przed nami? Czego możemy się spodziewać, jeśli chodzi o zmiany na Allegro lokalnie? Czy możecie tutaj uchylić rąbka tajemnicy? Zmiany dzieją się cały czas. Czasami one są praktycznie niedostrzegalne, bo bywa tak, że po prostu to są małe optymalizacje, które robią różnicę, ale tego nie widać na pierwszy rzut oka, co tam się dzieje za kulisami. To jest nieustanna burza mózgów. Cały czas się zastanawiamy, jak jeszcze ulepszyć nasz produkt, co jeszcze wdrożyć, na co postawić, na jakie innowacje. Pomysłów jest mnóstwo. Mamy spisanych ponad 620 pomysłów, mniejszych i większych, dotyczących ulepszeń, ale też tego, jak skalować biznes. Oczywiście kluczem jest zawsze wybór priorytetów, bo nie jesteśmy w stanie zrobić wszystkiego i musimy postawić na te najważniejsze zmiany, takie, które przyspieszą rozwój naszego biznesu. Przede wszystkim chcemy być numerem 1 na rynku. Jasne. To teraz chciałbym was zapytać rekrutacyjnie, powiedzmy. Dla kogo, czy też jakie zainteresowania, czy umiejętności powinna posiadać kandydatka lub kandydat, żeby się u was odnaleźć? Patrząc, w jakim tempie rozwija się Allegro lokalnie, wydaje mi się, że idealny kandydat powinien lubić szybkie tempo pracy, powinien być kreatywny, powinien też lubić różnego rodzaju zadania, wyzwania. U nas nie ma nudy. U nas jednego dnia przygotowujesz landing page o strefie gamera, jutro przeprowadzasz badania z użytkownikami, za miesiąc wprowadzasz nowy feature na platformie. A za rok będą nowe projekty i nowe wyzwania, którymi będziesz musiał się zająć. No patrząc na to, jak wiele się zmieniło od 2019, no to faktycznie można założyć, że za kolejny rok będą kolejne zmiany i będzie to wyglądać zupełnie inaczej. Eliza, chcesz coś dodać jeszcze w tym kontekście? Myślę, że praca przy takim projekcie, jakim jest Allegro lokalnie, wymaga szerokiej perspektywy biznesowej, bo każdy z nas musi bardzo szeroko patrzeć na biznes, na to, jakie jego działania będą miały wpływ na całą platformę, przewidywać to, co się może wydarzyć, bo generalnie to jest jednocześnie duża skala, jak i szybkie tempo działania. Każda zmiana wprowadzona, czy to będzie promka, czy jakaś zmiana produktowa, ona natychmiast wpływa na wyniki biznesowe. W związku z tym ważne jest taka szeroka perspektywa i takie spojrzenie na biznes. I myślę, że także wytrwałość, no bo nie jest łatwo tworzyć coś od początku. Mamy ludzi, którzy tutaj od początku są w projekcie i oczywiście to jest satysfakcja, ale to są też trudy, mierzenie się z różnymi przeciwnościami. Także taka wytrwałość to jest chyba najważniejsza cecha, bo background mamy różny, ale wszyscy mocno dążymy do celu. Jasne. To teraz tak przechodząc w inną sferę pytań. Dlaczego dobrze tu być? Eliza, może ciebie poproszę na start. Myślę, że przede wszystkim ze względu na fantastycznych ludzi i ogrom takiej wiedzy i doświadczenia, którego można nabrać podczas pracy tutaj. Okej. Asiu, dla ciebie to samo pytanie. Dlaczego dobrze tu być? I ja tak samo odpowiem. Również stawiam na ludzi. W żadnej poprzedniej pracy nie spotkałam tylu fajnych, doświadczonych ludzi, od których można się bardzo dużo nauczyć, którzy inspirują nas do pracy, do poszukiwania nowych rozwiązań, ale też z którymi fajnie się po prostu spotkać po godzinach pracy i spędzić czas razem. Super.
To teraz takie pytanie o najdziwniejszy produkt, jaki kupiłyście na Allegro. Może być też Allegro lokalnie oczywiście. To ja właśnie może wspomnę o tym, co fajnego kupiłam na Allegro lokalnie. Jest to ręcznie robiony krasnal ze skarpetek. Super. Eliza? Jeśli chodzi o mnie, to nie pamiętam jakoś szczególnie jakichś dziwnych rzeczy, ale ponieważ moje konto na Allegro współdzielę z moim 8-letnim synem, to tam najdziwniejsze rzeczy lądują w tym koszyku. Czasami oczywiście blokuję ten zakup, w zależności co to jest, ale to są rzeczy, które mogą zdziwić każdego i czasem zastanawiam się, gdzie on to wynalazł. Także różne przezabawne rzeczy tam w koszyku lądują czasami. No tak. I czekają na zakup. Jasne. Słuchajcie, bardzo wam dziękuję za rozmowę, za spotkanie. Życzę wam samej satysfakcji z pracy. No i powodzenia przy przyszłych projektach. Skoro tak dużo ich realizujecie, no to myślę, że to się przyda. Dzięki bardzo. Życzę nam też wytrwałości, tak jak Eliza wspominała. Zdecydowanie. Tak, i tej zwinności, którą cały czas mamy. Zdecydowanie. Jak najbardziej. Dzięki wielkie. Dzięki bardzo. To już wszystko na dziś. To był Allegro Podcast. Skoro zostaliście z nami do końca, to pewnie jesteście głodni, aby usłyszeć więcej. Sprawdźcie linki w opisie odcinka i śledźcie nasz podcast w ulubionej aplikacji, aby dowiedzieć się więcej o tym, dlaczego dobrze tu być. Pamiętajcie, że możecie nas usłyszeć co 2 tygodnie w czwartek.